Dziś porozmawiamy o kolejnej motoryzacyjnej niszy, o vanach. I to o ekstraklasie wśród vanów, czyli nowym Mercedesie klasy V. A że w wypadku takiego auta nie jest ważne tylko to, jak się prowadzi, ale również to, jak wygląda z perspektywy pasażera, mam dziś pomocnika. Zapraszamy! Vany kojarzą się dwojako, albo z dużymi rodzinami, albo jako większe taksówki. Przy czym nie może nam umknąć fakt, że coraz częściej wypierane są przez SUV-y, jak prawie każdy segment. Nowy Mercedes klasy V zadebiutował w 2014 roku i jest drugą generacją tego modelu. Pierwszą była produkowana do 2003 roku osobowa odmiana Vito, która również nosiła oznaczenie V. Od tamtej pory pomysł na auto tego typu uległ poważnej rewolucji. Od teraz jest to pojazd nie tylko pakowny, ale również luksusowy jak klasyczne limuzyny Mercedesa. To prawda, czuję się tutaj co najmniej jak w porządnie wyposażonej C-klasie. Mamy tutaj tę samą charakterystyczną deskę rozdzielczą z wykończeniem udającym włókno węglowe, przełączniki i wyświetlacz systemu komand oraz naprawdę długą listę opcji. Z perspektywy kierowcy również wygląda to bardzo dobrze. Tak naprawdę to, że jesteśmy w vanie, zdradza jedynie wysoka pozycja. Poza tym mamy tu niewielką sportową kierownicę i tradycyjnie po mercedesowsku dźwignię zmiany biegów tuż za nią. Mówiłem o opcjach. No, spróbujmy się z nimi rozprawić, choć może to chwilę potrwać. Wspomniany już system Command Online, audio Burmester, otwierany szklany dach, ogrzewanie postojowe, czy też robiące największe wrażenie tuner telewizyjny i mała lodówka ukryta w konsoli środkowej. No, na razie tyle. Jest też sporo gadżetów przydatnych w jeździe. W końcu w vanie musi być wygodnie. Zaczniemy od tempomatu, który zatrzyma się i ruszy za nas w korku. Z kolei manewrowanie ułatwi nam kamera 360 stopni. Poza tym moim ulubionym gadżetem są światła ILS LED, które kapitalnie sprawdzają się w nocy. Nasza wersja to taki idealny element floty dla VIP-ów. To konfiguracja wyjątkowo wygodna. Mamy tutaj 6 niezależnych foteli, wszystkie wentylowane i podgrzewane, a te w pierwszym rzędzie także regulowane elektrycznie wraz z pamięcią ustawień. O klimat zadba także ambientowe oświetlenie. Biznes klasa? Jak najbardziej. Zwłaszcza, że każdy z pasażerów ma do dyspozycji ogromną ilość miejsca, a nawet własne gniazdka 12V i uchwyty na napoje. Aż chciałoby się gdzieś pojechać. No to ruszamy. Pod maską 190-konny diesel. Właściwie nie mamy tutaj zbytnio dużego wyboru, bo V-klasy nie można kupić z jednostką benzynową. Co w sumie jest zrozumiałe, bo to auto do pokonywania dużych dystansów. Urzeka przede wszystkim komfort jazdy. V-ka bardzo sprawnie przepływa po nierównościach, a przy okazji daje niezłą pewność prowadzenia. Co prawda układ kierowniczy jest nieco mało komunikatywny, ale dość sprawnie reaguje na nasze polecenia. Dużo lepiej niż bym się po vanie spodziewał. Z perspektywy pasażera wygląda to nawet lepiej. Fotele może nie są wybitnie wyprofilowane, ale i tak więcej niż wystarczająco wygodne. A do tego swoboda, jaką mamy, tworzy niepodrabialny komfort. Jedyna sytuacja, gdy ten komfort zostanie nieco zachwiany, to szybsza jazda po autostradzie. Wyciszenie mogłoby być minimalnie lepsze. W sprawnej komunikacji z pasażerami pomaga mikrofon, dzięki któremu osoby w trzecim rzędzie słyszą nas w głośnikach. Możliwy jest także inny układ siedzisk. Te w tylnych rzędach można niemal dowolnie przesuwać, zamontować tyłem do kierunku jazdy, bądź nawet zupełnie wymontować. Choć dla tych, którzy szukają miejsca na biznesowe spotkanie, polecam raczej odmianę ze stoliczkami i łatwiej obracającymi się fotelami. Jeśli idzie o suche liczby, Mercedes w tej wersji przyspieszy do setki w 9,1 sekundy i rozpędzi się do całkiem pokaźnych 206 km na godzinę. A odpowiedni tryb jazdy możemy wybrać przyciskiem Agility Select. Do wyboru tryb normalny, Eco, Sport i Manual, w którym biegi będziemy zmieniać za pomocą tych oto łopatek. Generalnie właściwości jezdne zaskakują bardzo na plus. Nie ma tu wielkich różnic względem osobówek. Nawet szybsze wejście w zakręt nie powoduje wielkich dramatów. Granice przyczepności wskaże nam pisk opon, ale nawet wtedy auto jest bardzo proste w opanowaniu i neutralne.
Ciekawą nowinką jest układ jezdny Agility Control, który znajdziemy standardowo na wyposażeniu wersji Avantgarde. Polega on na ciągłej kontroli podłoża i dobieraniu odpowiedniego stopnia tłumienia i sztywności zawieszenia. Jego efektem jest wygoda połączona z pewnością zmian kierunku, która jak na auto o tych gabarytach jest naprawdę zadziwiająca. A co z bagażnikiem? Przy najwygodniejszej dla pasażerów konfiguracji nie ma zbyt wiele miejsca, ale nie ma też na co narzekać. Do tego możemy dostać się do niego szybciej przez tylną szybę i skorzystać z takich oto koszyczków, przystosowanych nawet do wizyty na bazarze. No dobrze, a ile to wszystko kosztuje? Sporo, ale na rynku próżno szukać drugiego tak luksusowo wykończonego transportera. Ford Tourneo Custom, Toyota ProAce Verso i Volkswagen Multivan będą na odrobinę niższym szczeblu. Różnica w cenie jest jednak niemała. Najtańszą odmianę V200D kupimy za 167 500 zł. Prezentowany egzemplarz V250D w wersji Avantgarde z pakietem AMG to już blisko 350 000 zł. Podsumowując, bardzo zaskakujący samochód. Drogi, ale mający niewątpliwe zalety. V-klasa to ciągle van, który jeździ niemal jak osobówka. A podróżujący nim pasażerowie będą się czuli jak w niebie. Jeżeli spodobał Ci się test w nieco odmiennej konwencji, to zostaw nam łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, a w wolnej chwili zajrzyj na naszą stronę, gdzie przygotowaliśmy galerię zdjęć i dane techniczne Mercedesa V250D.